Witam wszystkich radnych, witam pana wójta, panią skarbnik, pana sekretarza, panią Beatę i otwieram 33. sesję Rady Gminy w Woronowie. Stwierdzam prawomocność obrad dla 15 radnych, obecnych jest 13, 2 radnych jest nieobecnych, usprawiedliwionych. Czytam porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, co przed chwilą nastąpiło. Punkt drugi, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu nr 1032 z 2021 sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2023 roku. Punkt czwarty, informacja przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami. Punkt piąty, informacja wójta gminy Woronów z okresu między sesjami. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Woronów na 2022 rok. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest gmina Woronów. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Punkt 10. Przedstawienie sprawozdania wysokości środków nagrody nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego szkołach prowadzonych przez gminę na rok 2021. Punkt 11. Sprawy różne. Punkt 12. Wolne głosy i wnioski. Punkt 13. Zakończenie posiedzenia. Ktoś z Państwa chce wprowadzić jakieś zmiany? Proszę, pan wójt. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Witam serdecznie wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Zgłaszam autopoprawkę do uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej. Ta moja autopoprawka polega na wykreśleniu paragrafu 2 w całości. Paragraf 2 w całości dotyczy w zapisie: traci moc uchwała wcześniejsza Rady Gminy z 8 września 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu i tak dalej. Dlatego ją usuwam autopoprawką, ponieważ nowa ustawa dotycząca ekwiwalentów dla OSP, ta ustawa już z mocy prawa powoduje, że ta nasza uchwała wcześniejsza traci ważność. Także po prostu dublowalibyśmy działanie, które z pewnością organ nadzoru by to wychwycił, by nam wykreślał w tej uchwale. Także lepiej w tym momencie, jeśli zostanie moją autopoprawką ten paragraf wykreślony po to, żeby uchwała była we właściwym zapisie. Tak też się dzieje, dlatego że ta ustawa o OSP jest świeżą ustawą, budziła dosyć sporo kontrowersji i wątpliwości. Myśmy się bardzo szybko przygotowali z uchwałą do zatwierdzenia przez Szanowną Radę po to, żeby strażacy nie mieli przypadkiem okresu, gdzie nie można by było sprawnie wypłacić ekwiwalentów za akcje. Dlatego została przygotowana i jest w dzisiejszych obradach Szanownej Rady, ale ten paragraf powinien być wykreślony. I tak, to jest ta moja autopoprawka, czyli ta uchwała, Szanowni Państwo, w tym momencie to macie ją po prostu bez tego paragrafu 2. Dziękuję. To wszystko jest jasne. Chodzi o to, że nie musimy, że ustawa się zmieniła i według starej naszej uchwały nie moglibyśmy wypłacać strażakom ekwiwalentu za akcje i szkolenia i tak dalej. W takim razie, Szanowni Państwo, za chwilę przejdziemy do głosowania całego porządku obrad wraz z wójtową autopoprawką. Możemy? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za
przyjęciem porządku obrad z autopoprawką pana wójta, przepraszam, to jest przeciw, kto się wstrzymał. Głosowało 13 radnych, wszyscy byli za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 3. porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr 10 łamane przez 32 łamane przez 2021 sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2021. Państwo radni otrzymali drogą elektroniczną protokół z poprzedniej sesji. Czy ktoś ma jakieś uwagi co do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych. To jest spokój. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4. porządku obrad. Informacja przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami. Od ostatniej sesji spotkały się dwie komisje. Komisja Kultury i Oświaty oraz Komisja Budżetu i Finansów. Państwo otrzymali protokoły z posiedzenia tych komisji. Czy są jakieś pytania? Proszę, panie radny. Proszę, panie radny. Tak, dzień dobry, witam wszystkich jeszcze raz. Tutaj ja mam pytanie takie do przewodniczącego Komisji Oświaty. Przeczytałem protokół. Myślę, że jest dobrze, w miarę jasno napisany. Ja bym chciał dopytać pana przewodniczącego o zdanie pana przewodniczącego czy komisji w sprawie, która była dyskutowana chodzi o sprawę naszej orkiestry dętej. Znaczy się, tak, jest to na pewno temat złożony. Jak wiemy tutaj są te działania podejmowane już od wielu lat. Kolejna kadencja Rady Gminy chce, jak gdyby i pan wójt tutaj podjął takie działania i my również żeśmy się do nich tak jak gdyby przychylili. Jak w ocenie pana przewodniczącego i komisji wygląda obecna sytuacja? Bo ja powiem tak, no jestem trochę, powiedzmy delikatnie mówiąc, zaniepokojony całą tą sytuacją, bo jeżeli chodzi tutaj już, jeśli się nie mylę, są już te działania przez pana kapelmistrza podejmowane od 3 lat, może troszkę za dużo czasu, nie wiem, ale po takim okresie czasu można by już ewentualnie jakieś wnioski wyciągnąć, jakieś oceny dokonać. W związku z tym, że zdaję sobie sprawę z tego, jak to jest trudny temat i ogólnie może człowiek tam ma jakieś doświadczenia małe, co prawda w innej działalności z młodzieżą i z dziećmi, bo w sportowej, ale myślę, że jest to Komisja Kultury i Sportu, przez to te działania i te wysiłki są podobne. Jest to działanie z młodzieżą i głównie chodzi o to, żeby była tam młodzież, żeby byli młodzi ludzie. Czy jest taka szansa w ogóle, czy w ogóle są ci młodzi, bo w mojej ocenie, jeśli są, to bardzo mało. I czy jest tak jak gdyby sens dalej te działania tak jak gdyby kontynuować? Jak komisja ocenia, jak komisja ocenia właśnie tutaj te sprawy? Dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że Komisję Kultury prowadził zastępca pana Bartłomieja Krystyna Błachora i on prowadził imieniem. Ja też byłem w tej komisji. Proszę panie, czy pan chce odpowiedzieć na pytanie, czy... Potem ja dopowiem, jeśli można. Później pan wójt dopowie, bo ja też byłem... Proszę panie Jarosławie. Sytuacja jest taka, że tak jak tutaj było powiedziane, największy problem jest z frekwencją. W tym momencie ta frekwencja nie jest za duża i tutaj po rozmowie na tej naszej komisji w Domu Kultury z panią dyrektor została podjęta właśnie taka jeszcze powiedzmy próba tego, żeby powiedzmy zobaczyć, powiedzmy, bo pan kapelmistrz jeszcze powiedzmy próbuje to tak jakby powiedzmy osoby zachęcić tutaj do tego grania,
ale problemem właśnie jest to, że ta frekwencja nie jest największa no i tutaj właśnie jest problem z takim właśnie, że są obawy o dalszy sens, czy sens, może nie sens, ale dalszą powiedzmy egzystencję tego, powiedzmy tej naszej orkiestry i dlatego daliśmy sobie tutaj te pół roku jeszcze, żeby zobaczyć powiedzmy, czy uda się to powiedzmy tak zrobić, że zachęcimy jeszcze te osoby tutaj do tego, żeby tej orkiestrze powiedzmy grały i trenowały, no czy tak jak tutaj było powiedziane, że może ze względu właśnie na to, że nie będzie za dużo też osób i chętnych, że to nie będzie miało większego, że tak powiem, sensu dalej tego prowadzenia. Ale to jest właśnie kwestia na to, że mamy teraz te pół roku, jeszcze próbujemy to zobaczyć, jak sytuacja się tutaj, że tak powiem, rozwinie, no i zobaczymy, co będzie powiedzmy dalej w drugiej części tego roku. Dziękuję panie przewodniczący. Pan tu jeszcze dopowie. Można, szanowni państwo, w tym temacie, ponieważ jest to bardzo istotna również i dla mnie sprawa, a mianowicie z historii. Ta orkiestra zaczęła działać we wrześniu przed Nowym Rokiem, kiedy nastąpiła od marca pandemia. W tym wrześniu, jak ta orkiestra wystartowała, kapelmistrz no i różnymi innymi środkami przekazu i kapelmistrz, i ja, i Dom Kultury staraliśmy się dać informacje do naszego społeczeństwa, żeby starzy członkowie, czy byli członkowie poprzednich orkiestr, żeby się zmobilizowali i do tej orkiestry wrócili, czy zapisali się. Wiadomo też było, że niektóre osoby, które przeszły do orkiestr gdzieś tam już po sąsiedzku, już zgranych i aktywnie działających, trudno było ich pozyskać z powrotem. Ale była mała grupa osób, koło 5, których jednak te granie jeszcze ciekawiło i te 5 osób się zgłosiło. Myślałem, że na początku, że jeszcze będzie większa grupa z tych byłych muzykantów, jednak po takim małym pół roku okazało się, że nie. Dlatego wtedy postanowiłem po rozmowie z dyrygentem, że należy wzmocnić to działanie pozyskania nowych członków orkiestry ze szkoły naszej podstawowej w Boronowie. I tym samym w porozumieniu z dyrekcją szkoły, oprócz zajęć pana dyrygenta w Domu Kultury 3 godzin w tygodniu, jeszcze pan dyrygent dostał 3 godziny lekcyjne w szkole, po to, żeby tą orkiestrę promować, po to, żeby szukać nowych chętnych wśród dzieci naszych szkolnych. W sumie te działanie było od początku szukał działania tej orkiestry, reaktywowania tej orkiestry, szukał członków spośród młodzieży i dzieci, natomiast widziałem, że to nie postępuje, nie ma efektów, dlatego dostał te godziny w szkole. Tyle, że te godziny dostał w szkole, a za chwilę niestety zostaliśmy opanowani przez pandemię, która nam tą szkołę wyłączyła z bezpośredniego działania, zatem rozumiem, że pan kapelmistrz nie miał dobrego kontaktu z uczniami bezpośredniego. To było częściowe, bo raz ta szkoła była w szkole, raz była na zdalnym. No i w sumie tak się dzieje prawie że do dnia dzisiejszego. Dlatego, tak jak tutaj przewodniczący komisji powiedział, że czekamy jeszcze z pół roku, zobaczymy, czy przy tych chętnych uda nam się pozyskać do tej orkiestry i potem byśmy się zastanawiali, co z tym fantem robić. I ja mam nadzieję, że jeśli ta szkoła, a daj Bóg, żeby tak było, wróciła do normalnego trybu działania, to tych parę osób pan dyrygent ma szansę pozyskać. Tylko, że to musi być bezpośrednie działanie i troszeczkę w ciągu, żeby to nie było miesiąc, a za miesiąc znowu jesteśmy na pracy zdalnej w szkole. Dlatego zobaczymy, daliśmy sobie te pół roku, jesteśmy po rozmowie z panem dyrygentem razem z panią dyrektor Goku. Staramy się jeszcze, uzgodniliśmy, że spróbujemy wypromować, dać sygnał i do szkoły, a może jeszcze gdzieś tam w biuletynie, a może jeszcze gdzieś tam przez ogłoszenia, żeby tych nowych, młodych kandydatów pozyskać i może to da jakiś efekt. Między innymi też jakimś kolejnym rozwiązaniem jest zgodnie z potrzebą tych muzykantów starszych, którzy pracują, między innymi próba ta, która jest w normalnym trybie w Goku, w poniedziałki została przesunięta na niedzielę. No już te próby w tę niedzielę odbyły się 2, na tej pierwszej
pierwszej byłem, no i powiem, że już tych starszych było więcej. Także no, mamy szansę, że być może uda się to splecić w całość, natomiast no niestety no to jest nasza orkiestra. Jak ktoś chętny byłby gdzieś z sąsiedniej miejscowości w niej grać, to też tak może być, ale nie ma za bardzo chętnych. W związku z tym no, musimy dysponować, czy dysponujemy taką grupą, jaką po prostu mamy. Ale ja mam nadzieję, że coś jeszcze, że ten zespół się poszerzy. Natomiast nawet gdyby potraktować to, że to jest koło zainteresowań do tej wąskiej grupy między 5 a 10 osób, to i tak myślę, że takie działanie należy również rozważać i dać możliwość no, uczestnictwa w takim chociażby kole zainteresowań. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Umowa jest na pół roku przedłużona, pani dyrektor, przedłużona na pół roku. Kapel jeszcze później się okaże. Może jeszcze króciutko. Mam apel do wszystkich radnych, aby w swoim środowisku na temat tej orkiestry rozmawiać, a szczególnie w środowisku tych młodszych naszych mieszkańców i próbować namawiać na kontakt z panem Tomkiem, z panem prowadzącym, czy z Domem Kultury po to, żeby umówić na jakieś tam przesłuchanie, na jakąś tam próbę. Także bardzo proszę też ten sygnał, tą informację przekazywać w naszym całym środowisku naszej gminy. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. Informacja wójta gminy Borodów z okresu między sesjami. Proszę. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie z mojej działalności od 28 grudnia do 31 stycznia. Szanowni Państwo, w gospodarce gruntami i planowaniu przestrzennym wydałem informacje o terenie, wypisy, wyrysy z planu miejscowego dla 15 działek. Wydałem pozytywną opinię co do podziału działek na wnioski właściciela na Grojcu, przy ulicy Słowackiego, znowu na Grojcu i przy ulicy Cieszowskiej. Zatwierdziłem decyzją podział działek, oczywiście na wniosek właścicieli na Dołach i drugi podział również na Dołach. I nadałem numer porządkowy na ulicy Rejmonta w Boronowie i na ulicy Korfantego. W gospodarce komunalnej i zamówieniach publicznych w tym okresie zostały zakończone umowy, a tym samym został ukończony projekt budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Korfantego. Wykonawcą była firma instalacji sieci sanitarnych Rafał Golaś z siedzibą w Lubrzy i mamy ten projekt gotowy. Kwota 17 000 złotych. I drugi projekt, który w tym okresie się sfinalizował, to budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bocznej od ulicy Wiśniowej. Wykonawca ten sam, kwota 11 000 złotych. W tym okresie dokonałem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na rozbudowę budynku przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych. W dniu 27 stycznia komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty i tą najkorzystniejszą ofertą okazała się firma AMB Budownictwo Krzysztof Prokop z Koziej Wsi pod Kielcami. Wartość ofertowa tego zadania od tego przedsiębiorstwa to 4 669 449 brutto. I w tym samym dniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na rozbudowę parku gminnego i tą najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy Hucz z Boronowa na kwotę 5 674 264 zł i 36 groszy brutto. Dodam, że na jedno i drugie zadania wpłynęły po 3 oferty. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie przygotowania dokumentów do podpisania umowy. Istotnym jest dzisiejsze posiedzenie sesji Rady w tym zakresie, że szanowni radni pochylą się nad przesunięciami w budżecie i nad zmianą WPF-u, czyli wieloletniego planu, wieloletniej prognozy finansowej, która to uchwała pozwoli
mi te umowy na wykonawstwo 2 inwestycji w tych inwestycjach strategicznych dofinansowywanych z programu rządowego pozwoli mi te umowy podpisać. Jak również wysłaliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego dokumenty, na podstawie których dostaniemy, zgodnie z wcześniejszymi oczywiście informacjami, dostaniemy promesy finansowe, one się nazywają poprzetargowe, na te zadania. I 2 dokumenty, dzisiejsza uchwała Rady i te promesy pozwolą mi dopiero podpisać umowę z wykonawcami, którzy przedstawili najkorzystniejsze oferty w tych zadaniach. W ochronie środowiska i pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, no to mogę się pochwalić, że wniosek złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach o dofinansowanie zadania pod nazwą termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Powstańców Śląskich, tak zwanej poczty, został rozpatrzony pozytywnie i została przyznana kwota dotacji w wysokości 156 357 zł. Zadanie realizowane w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020. Kompletujemy dokumentację rozliczeniową. Jesteśmy w kontakcie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i mam nadzieję, że te zadanie i te dokumenty rozliczeniowe będą skuteczne i kwota dotacji wpłynie na nasze konto. I to tyle z tych bieżących, najważniejszych działań moich. Do tego chcę przedstawić jeszcze, szanownym państwu, zarządzenia, które podjąłem, a mianowicie 194 i 195 dokonałem zmiany w budżecie gminy i w planie finansowym polegającej na przeniesieniu kwoty 5294 na wydatkach bieżących związanych z oświatą i wychowaniem. Zarządzeniem 196 wprowadziłem instrukcję w sprawie postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zarządzeniem numer 198 dokonałem zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 21-26. Zarządzeniem 201 dokonałem w planie finansowym zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 100 zł na wydatkach bieżących Urzędu Gminy. Formalność, ale konieczna. Zarządzeniem numer 5 uszczegółowiłem plan dochodów i wydatków na rok 2022. Pozostałe zarządzenia numer 192 w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów w paleniskach domowych, pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenie naszej gminy, przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej obowiązującej w województwie śląskim oraz powołania zespołu do przeprowadzania kontroli. Zarządzeniem nr 193 w sprawie wprowadzenia regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tak zwanego wszoku, zlokalizowanego na terenie sołectwa Hucisko. Zarządzenie 197 w sprawie opłat za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich. Zarządzenie 199 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie. Zarządzenie nr 200 w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest nasza gmina. Zarządzeniem numer 1 w sprawie upoważnienia kierownika GOPS-u do ustalenia prawa do dodatku osłonowego. Zarządzenie numer 2 w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przedszkoli na terenie gminy Boronów. Zarządzenie numer 3 w sprawie wysokości miesięcznej kwoty dotacji przekazywanej na jedno dziecko niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Boronowie. Zarządzenie numer 4 w sprawie ustalenia stawek dotacji na 2022 rok dla prywatnej szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Zarządzenie numer 6 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Zarządzenie numer 7 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie. Zarządzenie kolejne w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Szanowni państwo, to są moje wszystkie podstawowe i bieżące informacje z mojej działalności. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wójcie. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytanie do pana wójta w związku z jego informacją? Nie ma. W takim razie przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2022 rok.
To było omawiane na komisji budżetowej, ale poprosimy jeszcze Panią Skarbnik o drobne wyjaśnienia. Proszę bardzo Panią Skarbnik. W tej uchwale zwiększamy dochody budżetu gminy o kwotę 10 000 złotych i są to wpłaty za obiady w stołówce szkolnej i przedszkolnej. Zwiększamy również przychody o kwotę 29 968,60 groszy i są to środki, które nie zostały w całości wykorzystane w roku 2021 w ramach środków do walki z COVID na realizację programu Laboratorium Przyszłości. Po stronie wydatków te środki przeznaczamy na następujące zadania. 29 968,60 na kontynuację realizacji programu przez Zespół Placówek Oświatowych Laboratorium Przyszłości. Jest to w całości program realizowany i finansowany ze środków budżetu państwa. 10 000 są to środki na zakup żywności w stołówce szkolnej i przedszkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych i te środki są przeznaczone na przygotowanie posiłków i są to środki ze wpłat rodziców. Przenosimy również środki między działami. I tak w związku z rezygnacją w 2022 roku przez parafię w Boronowie z dotacji na ochronę zabytków, a była to kwota przeznaczona w naszym budżecie na 40 000 złotych, a także w związku z tym, że zdejmujemy z zadania inwestycyjnego rozbudowa parku kwotę 170 000, chcemy te dwie kwoty, czyli 210 000 złotych w sumie przeznaczyć na następujące zadania. 15 000 dodatkowe środki na dotacje na kulturę fizyczną i sport, 4,5 tysiąca dodatkowe środki na diety dla sołtysów. Jest to związane z podjętą uchwałą na ostatniej sesji w ubiegłym roku o podwyżce diet dla sołtysów. 20 500 chcemy przeznaczyć na dodatkowe środki na bieżące utrzymanie urzędu gminy w związku z dużą podwyżką cen towarów i usług. 40 000 chcemy przeznaczyć na projekt, na zadanie inwestycyjne, na projekt budowy zaplecza socjalnego na boisku sportowym przy ulicy Koszęcińskiej. 130 000 to dodatkowe środki na projekt przebudowy drogi łączącej Boronów z Sołeczkiem Kucisko. Ponadto jeszcze zmniejszamy budżet o przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Jest to kwota 490 000. I jest to tak, 10 000 zmniejszamy z zadania inwestycyjnego rozbudowa parku gminnego. W tym poprzednim punkcie było 170, teraz jest 10 000 złotych, ponieważ to zadanie będzie zadaniem wieloletnim, czyli zadanie będzie realizowane w roku 2022-2023. Są to środki oczywiście te, które są współfinansowane z Polskiego Ładu. I tak gmina ze środków własnych przeznaczy w roku 2022 na budowę parku 300 000, a była planowana kwota 480 000, a w roku 2023 zapłacimy w sumie 5 499 115,87 groszy, w tym 4 319 115,87 groszy to środki z Polskiego Ładu, z promesy, a 1 180 000 będą to środki własne. Zmniejszamy również o 480 000 środki, które były na zadaniu inwestycyjnym rozbudowa budynku przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych, ponieważ te zadanie także będzie finansowane w latach 2022-2023 i tak w roku 2022 ze środków własnych będziemy finansować kwotę 240 000, a była planowana kwota 720 000, dlatego tą kwotę, która jest niepotrzebna w tym roku, zdejmujemy, a w roku 2023 zapłacimy kwotę 4 653 483 24, w tym 4 073 483 24 będą to środki z promesy z Polskiego Ładu, a 580 000 będą to środki własne. Jest to taka zmiana tutaj w budżecie naszym, ale również w wieloletniej prognozie finansowej, gdzie w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 znalazły się właśnie te dwa dodatkowe zadania, jako zadania wieloletnie na rok 2022-2023. Tak jak już Pan Wójt wspomniał to w swoim sprawozdaniu w związku z wygranymi przetargami. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Czy ktoś ma pytania do Pani Skarbnik w związku przed podjęciem uchwały budżetowej? Nie widzę.
Macie Panie Szanowni Radni, zaraz przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, wszyscy byli za. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 133 2021. Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026. Będziemy za chwilę głosować. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, wszyscy byli za. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 233 2022. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest gmina Boronik. Czy ktoś ma jakieś pytania, czy pan wójt chciałby coś jeszcze wyjaśnić? Panie wójcie. No może tak króciutko, ponieważ To było też w tym sprawozdaniu, nie? ponieważ zmienił nam się stan linii tych pasażerskich w naszej gminie. Wcześniej mieliśmy 3 linie, a teraz mamy 2 linie. Dlatego, że linia, która obsługuje Boronów w kierunku na Tarnowskie Góry, przejeżdża teraz przez sołectwo Grojec i z Grojca przez Mzyki w kierunku na Psary do szkoły i potem na Piasek. I ta linia, w tą linię wpisuje się też ta linia szkolna, która była wcześniej tylko była do Grojca i z powrotem do Boronowa. Także razem z przewoźnikiem, żeby usystematyzować i uporządkować te linie, została po prostu ta linia jedna wykreślona, a w życie wchodzą 2 linie. I to jest ta zmiana, która powoduje, że mamy konieczność podjęcia tej uchwały. I to w sumie to jest najważniejsze, co się z tym wiąże. Okej, dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie ma. W takim razie przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, wszyscy byli za. Dziękuję. Uchwała nr 333 2022. Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczych, akcji ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeń. To jest ta uchwała, bo na początku nie mówili. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania co do treści tej uchwały? No. Teraz Państwo już mają tą uchwałę po autopoprawce. Jeśli nie ma pytań, to przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, wszyscy byli za. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 433 2022. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Przedstawienie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez gminy za rok 2021. Państwo radni otrzymali drogą elektroniczną sprawozdanie. Mogą się do niego odnieść, mają jakieś pytania, czy nie. To jest tak. Nie ma pytań. W takim razie przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. Sprawy różne. Proszę bardzo. Kto ma jakieś pytania jeszcze? Jeśli chce jakieś wyjaśnienia, co do uchwał, których nie podjęli, już teraz można się wrócić, można się pytać. No to może ja będę. Proszę Panie Wójcie. Szanowni Państwo, jeszcze gwoli uzupełnienia informacji o naszym transporcie publicznym, w którym nas obsługuje firma GTV Bus. Udało nam się wynegocjować na przełomie roku kolejny kurs autobusowy na linii Boronów-Lubliniec i Boronów-Częstochowa. Jak również udało się uzgodnić przesunięcia w obecnych kursach, tak, żeby były bardziej dla nas wygodne, a przede wszystkim dla dzieci w szkole. Rozważaliśmy, czy powiedzmy ta firma GTV, co nas obsługuje, długo nie umiała wkomponować w cały swój plan funkcjonowania linii odjazdu autobusu spod szkoły o godzinie 14:34 w kierunku na Grojec Tarnowskie Góry, żeby ten odjazd był parę minut później. I udało nam się do tego doprowadzić, także od dnia jutrzejszego, bo od jutra będzie nowy rozkład jazdy. Wiele się nie różni od tego poprzedniego, za wyjątkiem właśnie odjazdu autobusu o godzinie 14:39 w kierunku na Grojec, czyli dzieci kończące zajęcia o godzinie 14:30 spokojnie na ten autobus trasowy powinny zdążyć. Jak również jest drobna zmiana w odjeździe autobusu w kierunku na Zumpy, który to udało się przesunąć z 14:16 na 14:21. Także również dzieci mają szansę z Zumpów zdążyć po zakończonych zajęciach na ten autobus do Zumpów. No a te dwa dodatkowe kursy to są kursy poranne, takie, które dają możliwość dojechania do Lublińca na godzinę 6, bo ten kurs będzie odjeżdżał z Boronowa spod szkoły o około godziny 5:20. I w jedną, i w drugą stronę. Do Częstochowy, w kierunek Częstochowa nawet troszeczkę wcześniej. Także ten rozkład jazdy będzie opublikowany może jeszcze dzisiaj, ale na pewno od jutra już będzie funkcjonował, a dlatego nie opublikowaliśmy go wcześniej, bo konieczne było zatwierdzenie tych drobnych zmian przez starostwo powiatowe i które to dopiero, ta informacja przyszła pozytywna dopiero teraz po południu. Także to tyle, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego transportu publicznego. Jesteśmy w trakcie negocjacji i mam nadzieję, że uda nam się, jeszcze właśnie to dopowiem może, bo to jest istotne, że może jest szansa na uruchomienie kursów sobotnich, 2 kursy do Tarnowskich Gór i 2 kursy do Lublińca i mam nadzieję, że to w przeciągu może miesiąca zafunkcjonuje i wejdzie w życie. To tyle, jeśli chodzi o tą komunikację naszą autobusową, pasażerską. Natomiast chciałbym jeszcze tak króciutko tylko wrócić szanowni Państwo, do WPF-u, czyli do naszego wieloletniego budżetu. Jak wszyscy wiemy, budżet gminy Boronów, taki całoroczny, łącznie z inwestycjami, to jest około 20 milionów złotych.
Natomiast jakbyście Państwo spojrzeli dobrze na tabelki, które w zakresie tej uchwały, którą dzisiaj żeście podejmowali, Szanowni Państwo, i dziękuję bardzo za to, a którą przygotowała Pani Skarbnik tak bardzo szczegółowo, to na stronie 13 mamy podsumowane te wszystkie inwestycje, czy te zamierzenia inwestycyjne na lata 22, na 23 i na 24. I Szanowni Państwo, w ciągu tych 3 lat mamy przewidzianych inwestycji za prawie 30 milionów złotych. Oczywiście to są również środki, które będziemy pozyskiwać spoza budżetu. Tak jak już Szanowni Państwo słyszeli, z inwestycji strategicznych, które się rozstrzygnęły i gdzie już jesteśmy na etapie prawie że podpisywania umów. Jak również inne środki, które mamy szansę pozyskać. Także jeszcze raz chciałbym podkreślić, nasz budżet gminy Boronów to jest 20 milionów złotych, a my w przeciągu 3 lat będziemy wydawać na inwestycje prawie 30 milionów złotych. Największym rokiem, w którym będzie największe zaangażowanie finansowe, to będzie rok 2023. I daj Bóg, żeby te wszystkie dofinansowania, o które się staramy, które mamy przyobiecane, żeby się ziściły i żeby nam na pewno te inwestycje się udały. I to tak tyle podsumowania, jeśli chodzi o te nasze zamierzenia inwestycyjne, o ile chodzi o nasz budżet, o ile chodzi o WPF, gdzie pani skarbnik oprócz tego, że szanownym radnym musi uzasadnić zasadność tych uchwał, jak również zgodność z zasadami budżetowymi, no musi również jeszcze to tak zrobić, żeby Regionalna Izba Obrachunkowa również potraktowała to pozytywnie i tej naszej uchwały przypadkiem nie odrzuciła. Także dziękuję bardzo za wkład pracy pani skarbnik, który był bardzo istotny, żeby w tym krótkim czasie przygotować cały WPF, oczywiście ze zmianami bieżącymi w budżecie, przygotować uchwałę, poczynić konsultacje tak, żebyśmy mogli być pewni co do decyzji, no i szanownych państwa, ale i RIO. Także no dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrze, to zaraz Pani udzielę głosu, to przejdziemy do punktu 12, żeby już było wolne głosy i wnioski. I teraz tak, pierwsza była Pani Radna Robok. Proszę bardzo. Słychać mnie? Tak, słychać. Ja jeszcze chciałam właśnie też wrócić do zmian budżetowych, do tych przesunięć, bo było powiedziane nam na spotkaniu Komisji Budżetowej odnośnie tych kwot 15 000 na dodatkowe środki na dotacje na kulturę fizyczną i tych 40 000 też na budowę zaplecza socjalnego. Jakby pan wójt mógł po prostu więcej powiedzieć coś na ten temat tutaj na komisji. Proszę bardzo. Można? Szanowni Państwo, ponieważ ksiądz proboszcz wstrzymał w tym roku finansowanie zadań z ochrony zabytków, ma inne plany, to ta kwota, która została wcześniej przygotowana na ten zakres działań, pozwoliła nam pozyskać 15 000 złotych, które przekazujemy do budżetu klubu sportowego Jedność. I klub sportowy Jedność otrzyma dofinansowanie w wysokości nie 140 000, a 155 000. Z tym, że w porozumieniu z panem prezesem i całym zarządem w klubie od najbliższego miesiąca rozpocznie funkcjonowanie sekcja ping-ponga. I ta sekcja ping-ponga zgodnie z prowadzącym będzie nas kosztowała około 7-8 tysięcy w stosunku rocznym. To są koszty wyjazdu, koszty zgłoszeń, a ta sekcja ping-ponga będzie uczestniczyła w lidze ping-pongowej. Na dzień dzisiejszy ci nasi ping-pongiści są rozproszeni, grają w sąsiednich klubach, a tak możemy promować naszą gminę na kolejnych ligowych rozgrywkach, tak jak to robi wszystkie zespoły piłkarskie naszego klubu Jedność. Tak będziemy mieć jeszcze jeden klub, który będzie pokazywał w tym świecie ping-ponga, że istnieje
Gmina Boronów i Klub Jedność Boronów. Także to się tyczy z tym przesunięciem. Jutro czy pojutrze będziemy podpisywać umowę z zarządem klubu po to, żeby zarząd mógł płynnie dalej funkcjonować. A drugie pytanie dotyczyło? 40 000 Oczywiście, Szanowni Państwo, w grudniu mieliśmy wspólne posiedzenie komisji, na komisji budżetowej, na której przedstawiłem szansę wykonania projektu przebudowy, czy w sumie wybudowania nowego obiektu na terenie klubu sportowego, który byłby zapleczem socjalno-szatniowym z funkcjami i również ogólnodostępnymi. Te zamierzenia już w sumie, Szanowni Państwo, miałem i jak również i Wy popieraliście od samego początku tej kadencji, ale że nie było może sprzyjających sytuacji, żeby podpisać umowę z projektantem po wstępnej koncepcji, jaką otrzymaliśmy w tym zakresie, gdzie klub sportowy wyraził się pozytywnie co do funkcjonowania i funkcji tego nowo projektowanego obiektu, jak również przy okazji rozmów z radnymi ten zakres tego obiektu był pozytywnie oceniany. Postanowiłem przedstawić Szanownej Radzie przesunięcie środków na wykonanie i zapłacenie projektu przebudowy, czyli wręcz to jest budowy tego obiektu sportowego na terenie klubu Jedność, mając również na uwadze przygotowanie projektu tak, żeby można było w odpowiednim czasie złożyć wnioski o dofinansowanie. Dziękuję. Chodzi o to, że już proszę bardzo, Dagmar Kożuch, bardzo proszę. Proszę bardzo, Pani Barbaro. Dobrze, słychać mnie? No teraz tak. Halo? Teraz tak. Dobrze. Mam takie pytanie jeszcze do Pana Wójta odnośnie transportu, bo było powiedziane na temat transportu tutaj naszego GTV. Chciałam jeszcze zapytać, bo tam była kiedyś taka rozmowa na temat tego transportu kolejowego. Były prowadzone tam rozmowy. Rozkład jazdy ma się zmienić na początku marca. Czy już Pan Wójt ma jakieś wstępne informacje, jak tam PKP zamierza, nie wiem, rozłożyć ten po prostu jaki ma być nowy rozkład? Czy będą te kursy jakieś tam bardziej dogodne, czy będzie tych kursów więcej? Ponieważ też część naszej młodzieży popołudniami dojeżdża do Koszęcina, ponieważ tych pociągów jest naprawdę mało. Mamy mało tych kursów powrotnych. Zresztą o 13 jak ta młodzież kończy, czy po 13 pociągiem albo czekają 2 godziny, albo jadą do Koszęcina. Jak skończą o 2:30, to potem też jadą dopiero do Koszęcina, bo nie ma tego połączenia. Czy już tam PKP dała jakieś wstępne informacje, czy się z Panem Wójtem może konsultowała? Dziękuję. Dostałem po mojej interwencji listownej odpowiedź od operatora linii kolejowej Tarnowskie Góry, Herby, Wieluń, czyli od Polregio. Dostałem informację, że w nowym planie, który będą tworzyć w marcu tego roku, zostaną uwzględnione nasze sytuacje. Jeśli chodzi o ten kurs pociągu, który był 14:50 około, a oni przesunęli w tym planie, w tym rozkładzie jazdy na godzinę 14:20, to tu mamy bardzo duże szanse. Tak przynajmniej takie informacje dostawałem. Natomiast nie miałem wyraźnych informacji o przychylności, albo może nie było wyraźnej przychylności o przywróceniu połączenia, które było około godziny po 13. Ale zobaczymy. Tą informację z tymi potrzebami naszych mieszkańców wysłałem do Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa, ponieważ marszałek jest odpowiedzialny za ten transport kolejowy i marszałek współfinansuje tą linię kolejową obsługiwaną przez operatora Polregio, dlatego ma swoje też do powiedzenia. Jak również poprosiłem o wsparcie pana posła Andrzeja Gawrona. Wspólnie pisemnie interweniowaliśmy i w Polregio, i u naszych władz wojewódzkich, także mam nadzieję, że te nasze prośby zostaną wysłuchane. Dziękuję.
Jesteśmy dalej wolni w głosach i wnioskach. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Proszę, radny Śledzą. Proszę, panie Janie. Tak, ja może wrócę do takiego tematu tutaj jeszcze z Komisji Budżetu, którego ten temat podjęła właśnie. Chciałem się może panią skarbnik wstępnie zapytać, w związku z tym, że no, trzeba głośno, jasno powiedzieć, że dopłacamy do odpadów komunalnych, do śmieci, dopłacamy kwotę X. Chciałem się zapytać, jaka to jest kwota, około ile to może wynosić? Po prostu dlaczego pytam, bo my też jako radni musielibyśmy w tych naszych dyskusjach i komisji i w ogóle tą kwotę też ocenić. Czy to jest kwota powiedzmy 50 000 czy 250 000? I tutaj też, żeby można ewentualnie to zrobić, to musimy mieć właśnie takie rozeznanie, ile ta dopłata może wynosić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Marianie, zaraz pan odpowie, pani skarbnik też, ponieważ to było dyskutowane w Komisji Budżetowej i wstępnie komisja przyjęła pewne założenia, o których pan Wójt zaraz powie, że będziemy dźwigać opłaty za śmieci. Ale pan Wójt dokładnie już miał, też byłem na tej komisji. Proszę, panie Wójcie. Pozwolę sobie może przed panią skarbnik, która uzupełni pewnie moją wypowiedź, która w momencie jak była komisja budżetowa i ten temat był omawiany, była na zwolnieniu lekarskim. Dlatego, szanowni państwo, zbilansowaliśmy 4 miesiące funkcjonowania wywozu śmieci po podpisaniu, po przetargu i po podpisaniu umowy, a mianowicie za wrzesień, październik, listopad i grudzień. I oczywiście tony i koszty, które z tego wyszły. Dzieląc to przez naszych mieszkańców, wyszła nam kwota od jednego mieszkańca 33 zł. Zgodnie ze zmienioną ustawą o porządku i czystości z tamtego roku możemy w budżecie zakładać dofinansowanie do gospodarki śmieciowej. Jeśli wcześniej było to wykroczenie, czy przekroczenie, czy brak dyscypliny budżetowej i wójt z panią skarbnik chodzi trochę z duszą na ramieniu, jak dopłacaliśmy do wywozu śmieci, tak, szanowni państwo, już podjęli uchwałę o dofinansowaniu na koniec grudnia, co pozwala nam rozliczyć stary rok 21. Natomiast w 22 roku również spodziewamy się dopłat do tej gospodarki śmieciowej. No i tak jak powiedziałem, Komisja Budżetowa analizowała tą gospodarkę śmieciową na podstawie dokumentów, które zostały przygotowane przez Urząd Gminy. Z tą informacją, jak powiedziałem, że wychodzi nam 33 zł od mieszkańca. Jest to dużo i znaczna kwota, albo bardzo wyraźna podwyżka. Dlatego moja propozycja była, żeby z 16 zł tą opłatę dźwignąć na 26 zł. Z tego co wiem, Komisja Budżetowa akceptowała tą moją stawkę, natomiast będziemy tą uchwałę podejmować, mam nadzieję, na najbliższej sesji Rady Gminy. Będą szanowni państwo ją podejmować i oczywiście będzie podlegała dyskusji i wnioskom szanownych radnych już również na samej sesji. Także tyle mogę dopowiedzieć w tym zakresie. Pani skarbnik, pewnie może to samo, może jeszcze tak, że musimy uregulować uchwałą tą naszą gospodarkę śmieciową. Z tej racji, że ustawa, która się zmieniła rok temu, powoduje konieczność zmiany zapisów, że już będziemy musieli, czy jesteśmy przymuszeni tą ustawą stosować metodę naliczania za śmieci od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. To jest takie hasło inne w stosunku do tego, co było wcześniej, bo wcześniej mieliśmy od gospodarstwa domowego. Nie możemy już tego od gospodarstwa domowego stosować i ta metoda od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość zgodnie z ustawą o gospodarce o utrzymaniu czystości nie pozwala nam na wprowadzenie zniżek dla kolejnych członków rodziny zamieszkujących nieruchomość, czyli stawka będzie jedna.
ma szansę uzyskać mieszkaniec zmniejszenie tej stawki, każdy, jeśli będzie miał swój kompostownik. I z tej racji, jeśli nie będzie mieszkaniec oddawał śmieci bio, to jest zniżka o złoty 10 na każdego mieszkańca. Czyli z tych 26 zł będzie można było odliczyć złoty 10 dla tych mieszkańców, którzy zadeklarują kompostownik. Jesteśmy na etapie przygotowania nowych deklaracji śmieciowych, które będą musiały wejść w obieg i w życie i mieszkańcy będą musieli złożyć nowe deklaracje w formie papierowej, jak również przygotowujemy nowe deklaracje w formie internetowej. I to tak ze względów technicznych tyle by było z mojej strony, jeśli chodzi o tą gospodarkę śmieciową. Dziękuję. Chciałem tylko dodać, że na tej komisji padały różne kwoty. Wstępnie miało to być 28, bo pan wójt to mówił, że 28 za pierwsze 3 osoby, a następne 26. Jednak nie możemy tak już tego robić. Była kwota 27, 27,50, no ale komisja podjęła z tego co wiem, że ta kwota będzie wynosiła 26 zł od osoby. Minus te złoty 10, kto zadeklaruje kompostownik. Tak, to jest na dzień dzisiejszy. Tyle mamy. Proszę bardzo, jeszcze jakieś pytania w tej sprawie. Proszę Panie Marianie. Chciałem jeszcze zaznaczyć coś takiego, jeśli mogę, że na komisji było też powiedziane, żeby to już wszyscy wiedzieli, że kwota będzie ustalona na 26 zł na początku, z tym, że trzeba wziąć pod uwagę, że jeśli te kwoty będą coraz wyższe, to może być tak, że pod koniec roku może jeszcze ta opłata wzrosnąć. Trzeba też ewentualnie z tym liczyć. Także jeszcze może o 3-4 zł. Proszę bardzo, Panie Marianie. Znaczy, to tak, można było to wyczytać właśnie z tego spotkania komisji, bardzo czytelnie to było napisane. Znaczy ja właśnie do Pani Skarbnik zadałem takie pytanie, czy my możemy obecnie wstępnie obliczyć sobie, ile dopłacimy najlepiej może w stosunku rocznym, bo to jeżeli Pani zresztą określi w stosunku miesięcznym, to łatwo to przemnożyć i ten. No ja powiem też tak, że umowa, która obowiązuje do sierpnia, raczej trudno się spodziewać, żeby nowe rozstrzygnięcia, które nastąpią po przetargach, będą tańsze. Uważam, że będą droższe. Ale to też się wiąże z tym i trzeba to też głośno powiedzieć, że wymagania nasze gmin, nas, tak jak gdyby dostarczycieli tych śmieci są coraz większe, bo my chcemy, żeby te wywozy były coraz częściej, żeby zbierać różnego rodzaju inne materiały i także jeżeli my coś żądamy, to nie liczmy na to, że po prostu ta kwota się obniży. Na pewno raczej nie. Tutaj trzeba jeszcze też jasno powiedzieć, że na pewno nie jedna osoba, jeśli chodzi, tutaj pan wójt powiedział o tych bioodpadach, kompostowniku, na pewno nie jedna osoba się zastanowi nad tym, czy głosić w ogóle takie rozwiązanie, bo trzeba powiedzieć uczciwie, że wtedy brązowego worka nikt nie odda. Tak, nie może oddać. Tak, i to jest właśnie też. I dlatego, tutaj to taki komentarz, ale czy możemy wstępnie właśnie oszacować tą kwotę? Dziękuję. O to mi głównie chodzi. Ta kwota była oszacowana w uchwale budżetowej. W paragrafie 10 tej uchwały budżetowej, tej pierwszej, kiedy ustaliliśmy, że plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 850 000, a wydatki, które są związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, to jest 1 272 000. Czyli już tutaj jest ponad 430 000 dopłaty. To jest tak wstępnie oczywiście na podstawie ostatnich 4 miesięcy ubiegłego roku oszacowane. A co będzie, tak jak Pan mówi, po przetargu, ta kwota może wzrosnąć. Do tej kwoty oczywiście, jeżeli chodzi o funkcjonowanie odpadami, musimy również dodać koszty obsługi przez pracownika, bo to też musimy wliczać do tego całego systemu gospodarowania. Także tak to jest oszacowane na dzień dzisiejszy. No. Tak to było powiedziane. Powiem tak, bo tak
możliwe, że też tutaj człowiek może gdzieś to mógł znaleźć, ale jest to kwota bardzo znacząca, bardzo duża. Bardzo duża. Więc, bo jeżeli tutaj będziemy dyskutować może na następnej sesji, ale jest to, mi się wydaje, bardzo istotny temat. Jeśli chodzi tutaj, który teraz, jest czas, jako taką mamy jeszcze w sprawach różnych, możemy różne tematy podejmować, ale ten temat jest też, mi się wydaje, bardzo ważny. Bardzo, bo z jednej strony ja też bym chciał płacić jak najmniej, ale chciałbym też i z drugiej strony zawsze, myślę, tak każdy do tego podchodzi, żeby ta gmina miała pieniążki, miała tutaj, jak pan wójt zresztą też zaznaczył, pieniądze na rozwój, na różnego rodzaju inwestycje i 500 000 to już jest dużo, jeśli nie powiem, że bardzo dużo, a jeżeli by to jeszcze wzrosło, no to naprawdę by się trzeba nad tym bardzo poważnie zastanowić. No tak, panie Marianie, kwota jest wysoka, tylko nie możemy, dyskusja na Komisji Budżetowej była właśnie taka, jak podnieść to. Jakbyśmy podnieśli do tej kwoty, która tam była w obliczeniach, czyli 33 zł ponad tam było, i to też jeszcze chyba było bez pracownika. No z 16 na 33 to już by było bardzo dużo. Spróbowaliśmy to, Komisja Budżetowa to tak przegłosowała na te 26, ale z tym znakiem zapytania, jeśli powiedzmy w połowie roku się okaże, że tak pan radny powiedział, że będzie przetarg i ta kwota jeszcze wzrośnie, to i tak będziemy musieli jeszcze te 3-4 zł wtedy dźwignąć. Wiadomo, że jak się mieszkańcom cały czas płaciło 16 i już będą niezadowoleni. No, już będą, bo to jest jeszcze 60%, tak? O 10 zł. Już będą niezadowoleni. Dlatego tu jest rola wszystkich radnych, żeby mówić mieszkańcom, z czego to wynika. Że to jest opłaty marszałkowskiej, że przetargi się inaczej odbywają, że nie liczymy już teraz powiedzmy, że w tonach przeliczeniu na jednego mieszkańca i to jest wszystko podzielone przez ilość mieszkańców. I tyle to wychodzi. Chciałem tylko powiedzieć, że tak mamy najtańsze opłaty na dzień dzisiejszy we wszystkich gminach. Z tego, co jeszcze mi wiadomo, nawet tam, gdzie mają te opłaty duże, i już się przygotowują, żeby jeszcze zbliżać te opłaty. Także jest to temat drażliwy dla mieszkańców, bo powiedzą, co ci radni robią, tylko podnoszą, ale to trzeba im wytłumaczyć, na czym to polega. No ale wiecie państwo co, że może, chociaż no nie wiem, też nie wiem, jak można do tego podejść, może zrobiliśmy pewien błąd, jeśli to można powiedzieć tutaj na łączach, może powinniśmy byli podnieść raz wcześniej, teraz by ta jednak to było znacząco mniej. Ale do czego też tutaj zmierzam, no że jedyne, bo tam fajnie na komisji właśnie tej budżetowej były takie porównania gmin, o których pan przewodniczący mówi. Zauważyłem, że jedynie gmina Kochanowice odważyła się podnieść, nie wiem czy o pełne koszty, która ma przyjętą stawkę 34 zł, a tak, no tutaj raczej chyba większość gmin dopłaca i właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, że my trzeba to głośno powiedzieć tego, że mamy tą opłatę najniższą ze wszystkich gmin naszego powiatu rybnickiego. Tak, pan wspomniał gminę Kochanowice, ale jak pan dobrze przeczytał, to oni za kompostownię dawali 6 zł od osoby. 6 zł od osoby, teraz pan sobie policzy. 30, ile pan mieli? 4. 34 mieli. Jeżeli jest troje członków rodziny, tak? I każdemu odliczy się po 6 zł, to jest minus 18. Jeśli ktoś zadeklaruje kompostownię, to ile im wyjdzie? Z 34 minus 18, to im wyjdzie 16. Przepraszam panie przewodniczący, źle pan, jeśli można, źle pan przewodniczący to podaje. Jest to dalej od osoby, czyli jak są 3 osoby w rodzinie w sytuacji i Kochanowic i Boronowa. Wszyscy płacą stawkę ustaloną w danej gminie, pomniejszoną o kompostownik na każdego mieszkańca. Czyli jeśli w Kochanowicach jest 34, no to z 34 schodzi 6 zł, a nie z kolejnego mieszkańca, z kolejnego 34 też 6 zł i z kolejnego
kolejnego 34 też 6 zł. Także to trzeba w ten sposób liczyć. U nas będzie od każdej osoby złoty 10. No nie wiem, jak Kołanowicom wyszła ta kalkulacja, oczywiście to jest ich sprawa, jak to kalkulują. Faktem jest, że koszty gospodarki śmieciowej dla mieszkańców są niesamowicie wysokie i my musimy sobie jakoś z tym poradzić. To, co tutaj radny Marian powiedział, no, że może zrobiliśmy błąd. Do momentu funkcjonowania naszej umowy o wywóz śmieci z poprzedniego przetargu, który był przeszło 2 lata temu zorganizowany, gdzie wychodziło nam 16 zł i nawet nam się, no w końcówce zaczynało się nam nie bilansować. Ale tak, w większości czasu nam się ta kwota bilansowała, bo no, mieliśmy tak przeprowadzony przetarg. Taka kwota korzystna dla nas wynikła z przetargu. Natomiast no niestety teraz już tak dobrze nie ma. No i tu musimy myśleć, jak te koszty pokryć, jak to zbilansować i jak to zrobić jaką stawkę ustalić dla mieszkańca. I bardzo fajnie, że Rada nad tym się pochyla. Jak najbardziej zapraszam do dyskusji. Jeśli by wyliczyć, jaką my to mamy stratę w tej gospodarce odpadami, to tak na prosto, szanowni państwo, mamy około 3000 mieszkańców, którzy rozliczają się ze śmieci. Jeśli stawka powinna być 33 zł, to jak to mamy 3000 mieszkańców, razy 1 złotówka, inaczej, jak do różnicy tych 26 zł, to mamy 7 zł, czyli 7 razy 33 tysiące, to jest 210 tysięcy. To jest taka kwota, 21 tysięcy, to jest taka kwota, którą będziemy dopłacać w stosunku miesięcznym. No w tej sytuacji po podjęciu uchwały o wysokości stawki na 26 zł. Czyli rocznie około 250 tysięcy. Tyle będziemy dopłacać, jeżeli ta kwota będzie wujkowi, bo wprowadził razem błąd. Ja wszystko sobie to policzyłem, ale kwota dopłaty będzie tysięcy. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Do pana wójta. Proszę, pani radna Kożuk jeszcze ma. Proszę bardzo. Ja tylko mam taką prośbę, że jeżeli będziemy już mieli tą całą uchwałę, żeby to wszystko fajnie umieścić w biuletynie, czytelnie dla mieszkańców napisać, ewentualnie taką tabelkę, jak dostaliśmy my do porównania, którą my tylko widzimy, żeby też umieścić w biuletynie, żeby mieszkańcy widzieli nasze opłaty naszych sąsiadów, żeby to było też widoczne, że nie tylko u nas jest taka kwota, ale również w innych miejscowościach też to poszło wysoko do góry, żeby każdy miał do tego wgląd i dostęp. Dziękuję bardzo. Słuszna uwaga. Ale mówię też, żeby radni też z kimś rozmawiali, żeby to wytłumaczyli najbliższych sąsiadów i tak dalej, bo najlepiej się mówi z tymi, co się najbliżej mieszka. Ale to na pewno weźmiemy pod uwagę. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Nie ma, to ja tu mam jeszcze jedno takie pismo. Nie za długie. Jest to Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Apel Sejmiku Województwa Śląskiego, sesji Sejmiku Województwa Śląskiego 6. kadencji. Jest to taka uchwała. Szanowni Państwo, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący gmin powiatów województwa śląskiego. Rozsądzone mieszkańców, zmniejszenie ilości zachowań radni Sejmiku Województwa Śląskiego na sesji Sejmiku w dniu 24 stycznia 2022 roku przyjęli jednogłośnie uchwałę apel zachęcający do szczepień. Radni zadeklarowali aktywność w propagowaniu szczepień w swoich powiatach i gminach. W trakcie dyskusji pojawiła się sugestia, aby o pomoc w propagowaniu szczepień zwrócić się do państwa samorządów powiatowych i gminnych. Załączenie do uchwałę nr 6/40/7/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia apelu do mieszkańców województwa śląskiego dotyczącego szczepień przeciwko COVID-19 podjęto na sesji w dniu 24 stycznia 2022 roku. Uprzejmie proszę o aktywne włączenie w realizację apelu. Przewodniczący Sejmiku Województwa podpisał. No i tutaj mamy jeszcze tam apel taki sam, wobec, nie wiem czy to, ale przeczytam ten apel do mieszkańców województwa śląskiego.
Wobec nasilania się pandemii COVID-19 w całym kraju codziennie tysięcy zachorowań i setek zgonów. Z tego powodu oraz narastającego przeciążenia systemu ochrony zdrowia, my, radni województwa śląskiego, apelujemy do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego, którzy jeszcze nie zaszczepili się przeciw COVID-19, aby bezzwłocznie to uczynili. Szczepienia są naukowo potwierdzonym, najlepszym i bezpiecznym sposobem zapobiegania ciężkiemu przebiegowi COVID-19 oraz hospitalizacją i zgonom z jego powodu. Wobec narastania odsetka zakażeń, szczególnie zakaźnych wariantów Omikron, apelujemy również do wszystkich już zaszczepionych 2 dawkami o przyjęcie dawki przypominającej szczepionki, kiedy tylko będzie to ze względów medycznych wskazane, co jest niezbędne dla jak najlepszej ochrony przed tym wariantem koronawirusa. I tu mamy uchwała numer w sprawie przyjęcia apelu do mieszkańców województwa śląskiego dotyczącego szczepień przeciwko COVID-19 Sejmu Województwa Śląskiego. Uchwala paragraf 1. Przyjmuje się apel do mieszkańców województwa śląskiego dotyczący szczepień przeciwko COVID-19 stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf 2. Uchwałę przekazuje się zarządowi województwa śląskiego, radnym sejmiku województwa śląskiego, samorządom powiatowym województwa śląskiego, samorządom gminy województwa śląskiego. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. No ale myśmy jako gmina Woronów wyszliśmy i tak byliśmy pierwsi, ponieważ mamy telewizor na Domu Kultury, który zachęca wszystkich do szczepień. Widać to z daleka, w nocy i w dzień. Także myślę, że ten apel nasz jest chyba bardziej widoczny niż to, co na papierze. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do wójta lub do pani skarbnik? Do mnie? Nie widzę. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za przybycie na sesję wszystkim i zamykam 33. sesję Rady Gminy w Woronowie. Dziękuję wszystkim i myślę, że za miesiąc, do miesiąca czasu będzie następna sesja. Też będziemy organizować. Dziękuję Państwu bardzo i miłego wieczoru.